Szybkie tankowanie. Oczywiście do pełna. Paliwko po 30, prawie 34 korony za litr. A dzisiaj, moi drodzy, wybieram się do miejscowości prawie przy granicy z Finlandią, gdzie podczas II wojny światowej te miejsce było okupowane przez Niemców, więc mam nadzieję, że będzie sporo ciekawych fantów. I pyk, 37 litrów. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Zaczyna się dość ciekawie, kopanie na tym. To jest część od magazynku. Co? Pozostałości po czymś niemieckim. Sprawdzałem to ostatnio na mapie, co to mogło być, ale tu nawet widać pod mchem, jak są kamienie jeden na drugim położone. Coś czuję, że tutaj naprawdę może być ciekawie. Póki co kapsel. To jest najprawdopodobniej ćwiczebna jakaś, tak? Nie wiem, pierwszy raz taką widzę, ale ćwiczebna jakaś. Kolejny sygnał. Na żywo kopiemy. No i folia z II wojny światowej. Coś od czegoś. Nie wiem, co to jest, ale bardzo ciężkie. Na pewno nie będę tego zabierał. Ale to widzę, że to jest od Volkswagena, bo jest znaczek. Patrzcie, jaka znajda. Od Rumcajsa zostawił tutaj i wyjechał do Szwecji. Jeszcze kawałek od tego noża. To jest z rękojeści z dołu. A to jest myśliwski nóż. Gdybyście widzieli, ile tu jest komarów, to naprawdę jest grubo. Ale teraz bardzo fajny oficerski guzik wszedł. Znaczy oficerski, wojskowy. Norweski najprawdopodobniej, z takim lwem. Bardzo skorodowana stara puszka. Widać, że jeszcze nożem otwierana, tak typowo. Tutaj niemiecki okop. Wiem, że one były tak robione albo prowizoryczny bunkier. Bo tu też takie robili bunkry z kamieni. Widać, że tu jest nakładzionych kamieni. Ogólnie dla zainteresowanych sprawdzałem, czy to miejsce jest miejscem, w którym można kopać. I jak najbardziej nie ma zakazu. Oczywiście, że warto pozyskać zgodę, ale zakazu nie ma. Tutaj jest jakiś okop niemiecki. Od pewnego momentu zauważyłem, że wykrywacz dziwnie się wzbudzał i działał bardzo niestabilnie. Zastanawiałem się przez jakiś czas, czy może być to spowodowane i czy może jest to źle owinięty kabel od cewki lub nie wiem, duża wilgoć akurat w tą noc w lesie.
ale jednak po jakimś czasie zauważyłem, że nade mną są kable wysokiego napięcia i to było powodem właśnie tego, że detektor pracował bardzo niestabilnie, więc zmieniliśmy miejscówkę na jedną nieopodal, w której wychodziło dużo więcej ciekawych fantów. Nie ma sensu tam nawet dalej iść. Bo tu jest SUV wysokiego napięcia. Na co mi tak wariuje detektor? Nie. Co tam, coś ciekawego? Idziemy tam na ten? Na parking? No w stronę auta i na tamtą miejscówę. Ja powiem Ci, że z miłą chęcią sobie też buty zmienię. Już mam mokre całe. Wysadne komary są, ale trzeba się do nich przyzwyczaić. No co, no ja z łomu nakopałem jak zawsze. Ja mam tych łusek, kurde. No jakieś tam łuski te czerwone takie, tak? Wolno, tak. Jedną tą militarkę, Normalną łuskę? tak. O. Pytamy jeszcze, który to rok tam trzeba będzie wyczytać. Monetę nawet nie sprawdzałem. Dwie jakieś puszki. No ja najlepszy no to ten guzik. Guzik chyba na guzik może być ciekawy. Najbardziej interesujący. A tu widać, że ktoś też... Tu już ktoś kopał. No łuska na oko znaleziona. Znalezione, nie kradzione. I pozbyć się złomu. Rób tam zdjęcie pod tego, pod swój filmik. Piękna miejscóweczka. I lecimy dalej. Przenieśliśmy się z 5 km, może nawet nie, z powrotem, żeby zobaczyć, co tutaj wyjdzie. W tamtych okolicach wyszło parę ciekawych fantów, ale nic szczególnego. Teraz lekko pogłębimy to miejsce. Tutaj bardzo ładny sygnał. I tym bardzo ładnym sygnałem jest stara tubka, najprawdopodobniej po majonezie. 67 i zero jakichkolwiek zmian, po prostu 67. No, czyli lubię wieczka od pasztetów. Chyba coś ciekawego. Zaraz sprawdzę to na mikrozdjęciu na telefonie. Kolejne miejsce i znowu wychodzą te, one tu są w środku aluminiowe, obwódka jest czerwona, plastikowa. To są jakieś ćwiczebne, myśliwskie naboje. To chyba jest ten prowizoryczny bunkier, a raczej pozostałość po nim. Było to ułożone z mniejszych kamieni. Po prostu taka ziemianka. I tyle. Zero sygnałów. Widzę, że ktoś tu był przed nami.
Jak tylko powiedziałem, że nie wychodzą żadne sygnały, od razu coś się ruszyło, więc chyba muszę częściej tak mówić. Ktoś tu musiał być przed nami, to taki... Żelazo... O, cały magazynek. Ale znajdę. Mam cały magazynek! Patrzcie jaka znajdę. No to jest cały magazynek. Nasza monetka dzisiaj to jest 10 koron, ale te okolicznościowe, czy jakie takie tam z Haraldem. Funkielnówka w sumie, ale mówiłem ostatnio, że nie znalazłem jeszcze nigdy takiej. No i teraz mam już drugą. Z tego samego dołka jeszcze jedna taka sama. 38 rok. Tak mi się wydaje. Więc no jest. Lecimy dalej. O, tu coś jest. Chyba jakieś miejsce do posiedzenia sobie z pięknym widokiem. Zaraz zobaczymy. No, widok jest zacny. Siemano. Przycupnę sobie tutaj na chwilę z tym pięknym widokiem z tyłu za moimi plecami. Pokażę wam nawet moją szpetną mordę. I powiem wam tak. Jest godzina 22. Jak widać cały czas jasno. Pogoda akurat dzisiaj nie dopisała, bo naprawdę jest deszczowo, mokro i tak dalej. Co mogę wam powiedzieć? Na razie wyszło parę fajnych znajdek. Nic specjalnego, bo to militarka wiadomo. No ale coś tam wpadło. Teraz będę zmieniał baterię w GoPro. Rzucam GoPro na klatę, bo najlepiej mi się nim operuje, kiedy nie mam pilota, którego zgubiłem dzisiaj. I lecimy dalej w las. Zobaczyć co tam dalej wyjdzie. Nie wiem co to jest, ale muszę wam to nagrać, bo pięknie wygląda. Jest kolejna łuska, ale tu już ciężko naprawdę powiedzieć, co to może być. Na dzień dzisiejszy za bardzo zjedzona, żebym cokolwiek Pod koniec powiedzieć. odcinka wrzucę wam podsumowanie z tymi łuskami i torby i lecę możliwe, że coś więcej o nich po prostu powiem po jakimś pierwszym wyczyszczeniu. Zaraz nieopodal tej pierwszej, ale również nic o niej nie mogę na razie powiedzieć przed wyczyszczeniem. Jeszcze jedna. Jest możliwość zobaczenia, ale muszę ją wyczyścić najpierw, a na razie kopiemy. No i kolejna, następny dość głęboki dołek. Latam teraz na deep mode, bo tutaj ten mech jest miękki, ale naprawdę większość rzeczy jest dość głęboko. Oraz kolejna, ta troszkę nawet w lepszym stanie, ale też nieczytelna. Tutaj wyszła przed chwilą łuska, na której było widać rok 36, P346 bodajże. Już rzuciłem ją do torby, więc nie powiem wam dokładnie. I to jest na pewno produkcji niemieckiej, bo już kiedyś kopałem łuski z oznaczeniem P, a wiem, że produkowane one były dla III Rzeszy. No w końcu jedna super czytelna. Produkt niemiecki, 36 rok, P346.
Patrzcie jakiego pięknego, cały nabój, tutaj już skorodowany, nie będę celował do kolegi. To jest, proszę ja ciebie, S gwiazdka, czyli Radziecka. P122, nie, niemieckie. Niemiecka, Niemiec, bardzo ładna i powiem ci, że i że jeszcze taka masywna jest. Nie? Cała. Tutaj już druga łuska wyszła, wszystko z pepeszy. Lecimy dalej, bo pokazuje, że coś tu jeszcze jest. Widzę. Jest po raz kolejny pepeszka. Tutaj musiały być jakieś walki najprawdopodobniej, bo wychodzi tu bardzo dużo i niemieckich, i radzieckich łusek. Jest jeszcze jedna. Oto. Powiem wam tak, że później identyfikował i będę wrzucał to w filmiku. Póki co na razie kopię. Dość długo nie nagrywałem, mam masę łusek, ale nic innego ciekawego póki co nie wyszło. Gnębimy tu jedną miejscóweczkę teraz. Same łuski wychodzą. 3 różne w sumie rodzaje. Taka, nie wiem nawet co to jest. Może to jest w sumie pepesze. Nie wiem. Miałeś rację, Charlie. Krótkie. Krótkie, ale długie. Ale długie, no. No, bo tamte jeszcze krótsze mi wychodzą. No i lecimy już, mamy pełne sakwy łusek. Bardzo obiecujący sygnał. Przed chwilą kolcok jeden wszedł. No i polmosik. Obiecujący sygnał. Tutaj od razu po przeciwległej stronie od polmosa kolejny polmos. Sześćdziesiąteczka. Zobaczmy. O, monetka. Dawno niczego nie było. 10 eurocentów. Ładny sygnał. Ogólnie to jest już za 10:12. I tak myślę, co tu robić. Jutro już do pracy. Buty, które są nieprzemakalne, już przemokły. Teraz jeszcze tutaj pochodzę koło ogniska. Ja lubię to ogniska gnębić. Wiadomo, przy ogniskach ludzie sobie siedzą, piją i gubią. Tylko trzeba zawsze spośród tego śmietnika wybrać odpowiednie sygnały. Przez dość długi czas nie wychodziło nic ciekawego, więc nawet nie nagrywałem. Zmęczenie już powoli dopadało tak samo. I jeszcze myśl o tym, że następnego dnia muszę być w pracy. Więc postanowiłem wrócić do domu, żeby chociaż chwilę się przespać przed robotą. Powiem wam tak, nie wiem jak mnie będzie teraz słychać,
Jest za 22 w nocy, a tu jak widać dzień. Dzisiaj pogoda nie dopisała, mimo to znajdek było naprawdę sporo, więc wydaje mi się, że trafiliśmy naprawdę na super miejscówkę i pewnie jeszcze tego lata tam wrócimy, tylko najpierw urlop w Polsce, a później zobaczy się, ile będzie czasu i czy jeszcze czas na to pozwoli, bo ja mam jeszcze 1,5 godziny jazdy do domu takimi krętymi ścieżkami, jak widzicie na załączonym obrazku, ale naprawdę dzień albo noc uważam za naprawdę udaną, jeśli chodzi o poszukiwania. Wyszły bardzo fajne znajdki. Miałem nadzieję na coś innego, ale i tak nie jest źle. Podsumowanie zrobię już jutrzejszego dnia, bo no jestem zmęczony i jeszcze dzisiaj idę do pracy, więc chciałbym chociaż się chwilę wyspać. Muszę wziąć prysznic po tym łażeniu po lesie, więc podsumowanko będzie już kolejnego dnia. Mamy godzinę 2:17 i jeszcze 50 minut do miejsca docelowego, czyli do Domciu. Zaczął padać deszcz, ale co z tego, jak za chwilę i tak będziemy pod wodą. Będziemy przejeżdżać podwodnym tunelem, który prowadzi nas na drugą stronę fiordu. Co jeszcze mogę ciekawego na ten temat powiedzieć? Zawsze mi się uszy zatykają w tym tunelu, no bo najprawdopodobniej jest dość głęboko i jest płatnym tunelem. Ile za to trzeba zapłacić? 75 koron, 75 do 3,5 tony. I ten tunel ma 2,7 km.
co, no już niedaleko domu, już moje znajome rewiry. Więc będę się wyłączał i tak jak powiedziałem, jutro będzie podsumowanko. Najprawdopodobniej jutro. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, tell me. No, ale to naprawdę bardzo super znajda. To jest magazynek od MP40 niemieckiej produkcji. Naprawdę super znajda. Stał ze sprężyną w 2 częściach. Samski nóż. Na razie jeszcze nie miałem czasu, ale wszystko pójdzie do odrdzewienia. No tutaj jest dużo zardzewiałych łusek. Jeszcze zobaczę, czy uda mi się z którejś coś przeczytać i wtedy zrobię zdjęcie i na pewno do filmiku wam to dodam. Bo te czerwone to są ćwiczebne. Na pewno zostawię sobie jakieś ze 2-3 do gablotki na ekspozycję, a tak resztę to po prostu do śmieci. No a z tych metalowych, mosiężnych, no to zobaczymy.